To jest lew, król zwierząt, od lat uznawany za symbol władzy, wielki i majestatyczny. A to jestem ja, wypatrujący go na afrykańskiej sawannie. Ale dzisiaj wyjątkowo podróżujemy po Polsce, więc musimy pamiętać, że w tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, bóbr, łoś, lis, wilk, kuna, koń, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce. dzisiaj zapraszam was na Podlasie. Chcemy wam pokazać, że safari to nie tylko Afryka, ale również i Polska. Dlatego z nami mamy profesjonalistę, najlepszego fotografa zwierzęcego w Polsce. Tak się mówi, czy od zwierząt? Nie wiem, od zwierząt. Od zwierząt może lepiej tak to nazwać. Wildlife, zrobimy wojnę. Noob versus Advanced versus Pro, jeżeli chodzi o właśnie zdjęcia natury. I plan będzie prosty. Chcemy złapać żubry, ale nie tylko, ponieważ Podlasie ma wiele innych niesamowitych zwierząt, które się tutaj znajdują. A o tym wszystkim opowie wam dzisiaj Rafał Kowalczyk. Tutaj można spotkać żubra oczywiście, ale można też spotkać łosia, można też spotkać jelenia, ale też duże drapieżniki, wilka, rysia, ale też bardzo małe zwierzęta, jak ryjówki chociażby, czy jakieś nornice, badylarki. Mamy tu i piękne lasy, i mokradła, piękne doliny rzeczne, dużo martwego drewna w lasach i to wszystko sprzyja temu, że ta bioróżnorodność tego obszaru jest ogromna. Wiele czasu spędziłem na afrykańskich safari szukając dzikich zwierząt, ale w dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam, że nie trzeba pokonywać tysięcy kilometrów, żeby zachwycać się przyrodą. Zaczynamy tutaj polowanie na żubra. Nie widziałem żubra nigdy w życiu. O! Upolowany! Chcielibyśmy właśnie złapać żubry. To są zwierzęta, które tutaj żyją sobie naturalnie. Mamy puszczę. W Puszczy Białowieskiej żyje prawie 20% żubrów, które żyją na świecie, więc ta populacja jest potężna. Mateusz jest tutaj zdobywcą wielu nagród. Mateusz ma na swoim koncie ponad 80 prestiżowych nagród przyznanych zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych konkursach. Sprawdzałeś, ile procent twoich obserwujących jest z Polski, a jest spoza Polski? Jak to wygląda? No, z 20% z Polski. Także mamy tutaj taki skarb. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Mamy gościa, który naprawdę wie, co jest 5. Za kółkiem, proszę państwa, Norbi. Także bardzo ci dziękujemy za zaproszenie. Podlaskie safari i będziemy tutaj oczywiście na ten temat się więcej wypowiadać później. Powoli zbliżamy się w okolice Hajnówki, która znajduje się w pobliżu Puszczy Białowieskiej, będącej głównym miejscem występowania żubrów w Polsce. Musimy jednak pamiętać, że nie oznacza to, że na pewno uda nam się je zobaczyć. Zdjęcie to jest jakby końcowy element całej układanki. Przedtem ja po prostu spędzam dużo dni strasznie w terenie z lornetką. Patrzę na przykład, gdzie te ptaki żerują, potem gdzie staje słońce, gdzie jest dobre tło. Siedzę w Bieszczadach i czekam na jelenie. Siedzę już tu jakieś 3 godziny i na razie nic nie ma. No, ale i tak jest fajnie. Ludzie mają świadomość, że się nie robi takiego zdjęcia w 5 minut, ale też myślą, że to jest kwestia siąść w namiocie i poczekać 8 godzin, nie? A to jest czasami tygodnie pracy. Bym powiedział, że tak 9 na 10 wyjazdów kończy się niepowodzeniem, dopiero 1 na 10 robię jakieś zdjęcie i jeszcze dopiero, nie wiem, 1 na 20 wyjazdów robię takie bardzo fajne zdjęcia, a pozostałe to są po prostu, że zrobię zdjęcie jakiegoś zwierzaka. Tak jak w Afryce, jeździmy po prawda, parku, tak tutaj jeździmy po okolicach, szukamy tych żubrów. Może się uda znaleźć, ale jak wiecie, no szanse są nie takie duże. Żubrów nie dane nam było jeszcze spotkać, ale natrafiliśmy na piękne łabędzie. Mamy 3 rodzaje łabędzi w Polsce. Łabędzie nieme mają czerwony dziób, łabędzie krzykliwe mają żółty dziób i łabędzie czarnodziobe mają mniej żółty dziób, jest więcej czarnego. I teraz patrzymy, jakie te mają dziób. Mamy parkę łabędzi krzykliwych. Czyli mówisz, że mają czerwony? Nie no, żółty. A, sorry. Przepraszam. Luz. Każdemu się zdarza. Jakbym ja na przykład chciał ten kadr dopracować, właśnie, nie? co byś zrobił? Łabędzie są tu jest słońce. W kontrze. Ja bym poszedł tam, bo ja uwielbiam w kontrze fotografować, tak żeby te łabędzie były na tle zachodzącego słońca. Byś się bawił w takie, że to by było czarne, żeby one były czarne wręcz? Tak, ale bym się tak położył plackiem na ziemi, tak żeby ich szyje były powyżej horyzontu i wtedy to słońce by się przebijało przez ich szyję, ale już widzę, że to nie będzie możliwe, bo zobaczcie, że tam jest droga i jest rów. No byłoby możliwe, jakby one były na górce. I wiem, na wzgórzu, wiem, o co chodzi. Czyli jakaś taka sytuacja, no to raczej jadę dalej, szukam innego tematu, chyba że jestem bardzo zdesperowany. Modraszka się odezwała, nie wiem, czy słyszeliście takie tri. O jest, rzeczywiście. No.
Modraszkę słyszeliście? Słyszę. Odezwała się, Kamil, nie wiem czy wiesz. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze w Przybudkach, gdzie rośnie 400-letni podlaski pomnik przyrody, Dąb Dunin, który zdobył tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2022 roku. Uważajcie, moi drodzy. Wiele to pokoleń to drzewo tutaj przetrwało. Prawda, gdzieś w Afryce mamy baobaby i tak dalej, a w Europie mamy przepiękne dęby i rzeczywiście jest on solidny, nie? Aż by się chciało go dotknąć. Ale powiedzmy, że zachowamy tutaj się w porządku i może podlejemy go. Zająca widzę, patrzcie. O kurde, ale że... Uszka ma. Gdzie ty widziałeś tego zająca? To ile ty tam masz przybliżenia? 400, ale ja mam dobry bardzo wzrok, powiem ci. Nie no, żartuję, gdzieś tam po prostu mi się ruszyło to. Dobra, zaraz to zrobimy. Poczekajcie, tylko to jest... Teraz będzie dużo prościej. Jak jest rzeczywiście... A widzisz go? No. O, Schnabel się odezwał. Poczekajcie, słyszycie? Schnabel się odezwał? Czy mi się wydaje, że... Mądrego to aż miło posłuchać. Zawsze masz aparaty jak gdzieś jeździsz? Zawsze mam przygotowany, tak. Znaczy jak jadę do sklepu po nie wiem co. Po bułki to nie mam, ale jak gdzieś tutaj jestem w przyrodzie za każdym razem, bo już tyle razy jak nie miałem aparatu, to miałem super. No jakiś widok, okazja, siedzienie. No. Gdzie widzicie? Na torach jest dokładnie, może jakąś fotę? O dawaj, no cykaj. Dawaj teraz ty, Kuba. Dobra, ja teraz moje kolej. National Geographic jest, hello. XD. Widać, że sarna. Widać, że sarna, ale trochę jak pies wygląda. Jesteśmy w Teremiskach, to jest taka żubrzia wioska i tutaj generalnie żubry mogą być wszędzie, po lewej, po prawej. I na tych polankach praktycznie codziennie się je widzi, także bierzemy lornetki i będziemy starać się je zobaczyć. Niestety również tutaj nie spotkaliśmy żadnego żubra. Jedziemy do domku odpocząć, bo jutro planujemy wstać jeszcze przed świtem, żeby nic nas nie ominęło. Ale najpierw szybkie zakupy na wieczorną ucztę. Panie Makłowicz, proszę ze mną pojechać na wyjazd. Miłego dnia, do widzenia. Mamy wszystko, proszę Państwa, lecimy na grilla. A patrz jakie zakupy, będzie dzisiaj jedzenie. Tutaj też Sinka cieknie, co? Kuchnia kwasiora uczy i bawi. Gdybym mógł malować obrazy, to wyglądałyby one właśnie tak. Gdybym mógł malować obrazy, wyglądałyby one właśnie tak. Jeden dzisiejszy żubr złapany. No. Chodź tutaj do okna, bo mamy fajne ujęcie. Nie jedz czosnku. Gotuj! Patelnią podrzucaj. Nie no, Jojo chłopie, on zrobi jedzenie. A? Stary, ja myślę, że czemu my go trzymamy w ogóle. Kwaśniutki, pyszny. Montażyści, k***a, co? Siedzicie tam przed kąpami, nie? Ch***o w dupę. Taki jest kucharz, taki kucharz. Pokaż jakie coś. No, przywarło, ale ogarnia. Co przywarło? No, Co przywarło? Przeproś. Wydaje mi się, że kwasior by nie gotował na taczce. O, kwasiora, pozdrawiamy kwasiora. Soczysta, fajna. Dobra. No, to jest dobra. Zaczynamy tutaj polowanie na żubra. O, upolowany! Nasze zdrowie. I tak dobiegł końca pierwszy dzień naszej podlaskiej wyprawy, ale zapewniam was, że drugi dzień przyniesie więcej emocji. Dobrze, proszę Państwa, idziemy dzisiaj na żubry. Jojo, jak Ci spało z gołym mężczyzną dzisiaj? Wspaniale, nowe doświadczenie. Nigdy takiego wcześniej nie miałem. Nie wiem, czy mogę polecić każdemu. Idziemy, proszę Państwa, wypić herbatę i kawę i lecimy. Let's go! Najgorsze jest to, że jak przyszedłem tutaj po tym, jak już spał 2 godziny, to dziwnym trafem sprawiał wrażenie, jakby nie spał, tylko wręcz czekał, aż przyjdę. Naprawdę. Siema. Magiczny trik Jojo. On zawsze potrafi skądś wyciągnąć kostkę Rubika, nie? No. Już się robi jasno, proszę Państwa, już jest tak naprawdę, to już my powinniśmy być, wiecie, dawno temu w terenie. Ale dobrze, przeżyjemy. A, dziki! Żubr to będzie! A nie, to Jojo. Dobrze, proszę Państwa. Proszę Państwa, szyby uchylone, sokole oko tak zwane. I po 30 minutach jazdy wreszcie się doczekaliśmy. Sztuki. Wjeżdżaj na pole. Dawaj, chcę zobaczyć żubra. No i super, dobra. Przed koniec gadania. No i Nie widziałem żubra nigdy w życiu. Zamykamy drzwi, tu nie trzaskamy, tylko tak delikatnie. Czy coś takiego. Ty Cały czas widzisz? co? Tak, tam są. Są. O,
No, takie ciemne plamy. Wow, podchodzimy jak najbliżej. No, tylko żeby nas nie zaatakowały. Dobra, co ty stary? Żubr nas coś tam zrobi. Bierzecie statywy? Widziałeś żubry? Zarąbisty, no. No, widzisz, ja tam są. Dobra, to co ja robię, żeby mieć jak najstabilniejszy uchwyt, to tak. Stajesz z krokiem? To też, ale sobie rękę blokuję o biodro. Czyli tu sobie blokujesz, no. Ty, rzeczywiście. I wtedy możesz nawet przez wizjer. Bo lepiej jest przez wizjer. Tak, bo wtedy masz tutaj jakby połączone z tym i ci się nie trzęsie. Wstrzymujesz oddech. Wstrzymujesz czy wypuszczasz właśnie? Lekko. Ja się tak i trzymam. Okay. Proszę Państwa, mamy naprawdę okazję być z takim fotografem tutaj. Radosławem Drozdowiczem, który nam powie wszystkie tipy. Ej, dobra, ty to masz rękę, kurde. Ja to, dobrze. Dobra, chodźcie. W którą stronę? Tam drzewami czy tamty? Nie no, do nich idzie. On nie ucieka na widok człowieka, jak nie wiem, jeleń, sarna, wilk i wiele innych zwierząt, tylko to jest majestat, to jest potęga, to jest zwierzę, które się nie boi. On oczywiście, kiedy będziemy do niego podchodzić za blisko, on odejdzie, on ucieknie. Musimy je cały czas obserwować, czy one są spokojne. Jeżeli tak, możemy podchodzić też nie jakoś super blisko, tak? Oczywiście. Ale generalnie możemy podchodzić. Ale jeżeli zobaczymy, że na przykład przestaje przeżuwać, tak? Albo robi taką, albo się patrzą na nas, wtedy musimy się zatrzymać i utrzymać dystans. Zaczął spieprzać. Generalnie nie powinno się tak podchodzić cały czas szybko do tych zwierzaków, tylko podejść kawałek i potem na przykład przez 10 minut zostać w tym miejscu, niech one się przyzwyczają. Niech one myślą, że my jesteśmy takimi dzikami, które sobie po prostu ryją w pobliżu. Udało nam się zrobić parę zdjęć, ale żubry się spłoszyły i pozostał tylko jeden. O, to teraz wyjada z tej chatki, nie? O, sianko sobie. Słuchajcie, możemy teraz pójść trochę w lewo i być schowanym za tym siankiem, żeby ten żubr nas nie widział i troszeczkę podejść jeszcze bliżej. Zajebiście, zamiast jednej rękawiczki się sklepać. Czyje to odchody? Myślę, że psa. Minimalnie tu też są wilki, tak? Trzeba być czujnym. Ale na pewno nie żubra, jeżeli się odbywa. O, słyszycie się? Kukułka. Jesteś kukułka, to dzięcioł. No, dzięcioł. Dobra, jest okej. A żubry się spłoszyły, męskie, bo przyszedł tutaj jeden gatunek dominujący. Taka jednostka i cały kuta. Nie mamy z nim szans. Historia o tym, jak siedziałeś w swoim sucie, który musimy pokazać, i był wędkarz. Zrobiłem sobie takie super maskowanie nad jeziorem i tak się zamaskowałem, że mnie kompletnie nie było widać. Robię te zdjęcia, nagle patrzę, jakiś rybak płynie w moją stronę i ja mówię, kurde, co on ode mnie chce, ale tak bym zamaskowany, że nie ma bata, nie zobaczyłby mnie, nie? No i nie ruszam się. Ten rybak podpływa. To wędkarz. Dobra, wędkarz. Spłoszył mi te ptaki, ale ja się nie ruszam cały czas, nie? I on wychodzi z łódki, idzie w moją stronę, w stronę tego pieńka. Kurde, o co mu chodzi? A ten bierze, rozpina rozporek, chciał się odlać po prostu. I ja w tym momencie wstaję, mówię, nie, no nie wytrzymał, nie? Jak ten się przestraszył, ja po prostu nie wiedziałem, że człowiek tak się może przestraszyć. On prawie się zwalił w to błoto. Tutaj był taki kamuflaż, że człowiek nie zobaczył, nie? Niestety, ostatni żubr również zniknął wśród drzew. Kontynuowaliśmy nasze poszukiwania. Ku naszemu zaskoczeniu, zaledwie po kilku minutach drogi... Żubry po prawej. Fajnie leży, fajnie siedzą sobie. Zajebiście i to jest... Tak, za tym drzewem. Nie widzę, no. Tak, tutaj taki. Dobra, widzę. Dawaj go. Widzę. Ale tutaj nie byliśmy w stanie uchwycić dobrego kadru, więc musieliśmy się do nich ostrożnie zbliżyć. Dajmy, żeby się przyzwyczaić do naszej obecności. Fajnie się patrzy. Jak możemy odróżnić samicę od samca? Czy to są gabaryty? Czy coś jeszcze? Gabaryty i samiec ma trochę bardziej takie masywniejsze rogi, trochę bardziej szersze. Okay. Samica też ma rogi. No i po jajkach. Okay. Ale jeżeli one są tak samotne jak tutaj, To musi to być samca. to jest raczej tak. What could we see from the highest height? What good are wings if I'm afraid to fly? Duże grony. O proszę. Doświadczony dostawi repozycji.
To futro, te rogi powodują, że te kadry z żubrem są niesamowite, bo często te żubry są oszronione, szczególnie kiedy mamy duży mróz. One oddychając, ta para powoduje, że to wszystko im zamarza tutaj na pysku, na głowie. A im para leci fajnie z buzi. To są niesamowite kadry, niesamowite obrazki. Żubry są pięknymi zwierzętami, majestetycznymi zwierzętami. I dlatego praktycznie codziennie można dostrzec fotografów, którzy z aparatami w gotowości krążą wokół tych fascynujących leśnych kolosów, czekając na idealne ujęcie. Fajne miejsce, ja mówię, że tam jest taka polanka w lesie. Ja stąd jestem, to mi musisz mówić, że to są polanki. No. Dzieciaku. Najlepsze zdjęcie zrobiłem na świecie, to jest wszystko jak... Wstydziłbyś się, nie? Wyłącz ten telefon. Podchodzimy trochę bliżej. Fajne są takie pojedyncze, nie? Tak. A takie żurawie I z żubrami. Z żubrami, tylko to za wąski kadr. Chłopie, za wąski kadr, ja to złapałem. To, złapałeś. WordPress Photo, patrz. Poko. Ty, no złapałeś to faktycznie. Tylko nie wiem jak z ostrością, nie? No, dobrze. Idealnie mi musiał wejść w sam ten środek kadru. Ostatnie, cenne chwile spędzone w towarzystwie tych dostojnych żubrów i ruszamy w dalszą drogę. Myślisz, że to może być obgryzione przez wilki? Tak, to może być noga sarny albo łani. Pozostałość po wilkach. O kurde, no. To ciekawe, bo właśnie tutaj wiemy, że są te wilki. Jesteśmy na ich terytorium. One pojawiają się blisko człowieka, blisko wsi, ale wtedy, kiedy my śpimy w nocy, my o tym nie wiemy, ale teraz jest mnóstwo fotopułapek, kamer przemysłowych i często te zwierzęta są rejestrowane, to wszystko jest wrzucane do sieci, udostępniane, bo wilk jest takim charyzmatycznym gatunkiem i mamy wrażenie, że wilki są wszędzie, że wilki nam za chwilę wyskoczą z lodówki, ale to nie jest prawda. Od jednego z fotografów dostaliśmy informację, że w pobliżu przemieszczało się całe stado żubrów, więc ruszamy w to miejsce. Była taka krowa kilka lat temu, która uciekła komuś ze stada i generalnie pomyślała sobie, że jest żubrem i się zaplątała pomiędzy żubry i kilka lat w ogóle z nimi sobie mieszkała, nie dało się jej złapać i tak to z nią było. Także, a ponoć musieli odstrzelić, prawda Norbi? Tak, no bo to jest mała pula genetyczna. Jest duże ryzyko jakichś chorób, jakichś słabych genów, no jak jeszcze by się połączyła z tymi żubrami, jest ich stosunkowo na tyle mało, że nie mogła sobie z nimi żyć. Nie udało nam się odnaleźć żubrów w miejscu, gdzie ostatnio były widziane. Dlatego postanowiliśmy zatrzymać się i wykorzystać drona do zlokalizowania stada. Ślad żubra, znaczy... Dobra, przednie czy tylne? Środkowo. A to jest pies? To? Czy wilk? Ciężko stwierdzić, bo jest niewyraźny. Za ten lasek leci. Do przodu. No. Dobra. Niestety, na dronie również nic nie zauważyliśmy, więc ruszamy w dalszą podróż. Po chwili na horyzoncie ukazało nam się stado saren, lecz te niezwykle czujne i płochliwe zwierzęta, wyczuwając naszą obecność, w mgnieniu oka rozpłynęły się wśród gęstego lasu. Właśnie rozmawiamy tutaj o jakichś najbardziej rzadkich zwierzakach, które się udało znaleźć i mówisz, że w Polsce to było co? No chyba watacha wilków, która mi przybiegła tuż przed autem. Ale to masz zdjęcia jakie dokumentacyjne, czy też jakieś fajne? Fajne, no. Okej. O, uwaga, tu będzie. Na świecie to co? Ze świata najlepsze Wydaje mi zdjęcie? się, że taki dzięcioł, cały żółty dzięcioł, który zrobiłem, sfotografowałem w Puszczy Amazońskiej w Peru.
A wiedziałeś, że on jest mocny, zanim jak mu zrobiłeś zdjęcie, czy nie? Czy myślałeś, że po prostu ptaszek? Nie, ale się okazuje, że to jakiś mega rzadki. Ja chyba najbardziej rzadkie zwierzę, jakie zauważyłem na dziko, to jest mrówkojad. Anteater, co się mówi, że to czasami ludzie całe życie, wiesz, mieszkają w Afryce i ani razu go nie... Bo on jest nocturnal, zwierzę nocne. Ale wiesz, ja tylko dokumentacyjnie. Przychodził fota telefonem. A w nocy go widziałeś? Czy... Tak, przyjeżdżaliśmy furą stary przez drogę i przychodził, nie? To są zwierzęta, które są tak drogie, ludzie dają za nie, wiesz, w ogóle no, tam nielegalnym handlu setki tysięcy, nie? Po porannych polowaniach fotograficznych czas na zasłużony posiłek. O, buchłonka. No dobra. No stary, to jest Dodo właśnie. O Jezu. Co to jest? To? To jest sikora bogatka samiec dorosły. Okej, dobrze. Dziękuję. Sprawdzałem tutaj wiedzę. Udajemy się do Instytutu Biologii w Białowieży, gdzie czeka na nas Rafał Kowalczyk, który podzieli się z nami jeszcze większą ilością fascynującej wiedzy o wyjątkowej faunie Podlasia. Dzień dobry, witamy. Kuba, miło poznać pana. Rafał pokazał nam kolekcję, w której zgromadzono czaszki, szkielety oraz wysuszone skóry różnych gatunków ssaków żyjących w Puszczy Białowieskiej. Jeśli jakiś żubr odchodzi w puszczy, czy no czasami są żubry odstrzeliwane, no to głowa trafia do nas do preparacji. W tej chwili w kolekcji mamy 1640 czaszek żubrów, więc to jest praktycznie 90, być może 7-8% tych żubrów, które tutaj popadły lub zostały odstrzelone na terenie Puszczy Białowieskiej, a tutaj nigdy w zasadzie nie było żadnych polowań komercyjnych. A co ciekawe, w latach 30. XX wieku jako eksperyment hodowlany powstał żubroń, krzyżówka żubra europejskiego i bydła domowego. Żubronie są bardzo różne, bo to w zależności jaki tam jest udział, powiedzmy, genów i tak dalej. Czasami one wyglądają bardziej jak krowa, czasami bardziej jak żubr. Tu są na przykład czaszki łosi, bardzo charakterystyczne, bardzo długa żuchwa. Co, i tutaj on ma tak, że ma zęby, później jest przerwa i później znowu ma... No w szczęce w ogóle łosie, żubry, jelenie nie mają zębów, znaczy siekaczy nie mają, mają tylko zęby przedtrzonowe, a zęby są jedynie siekacze są jedynie w żuchwie. Okej, czyli na dole, czyli tutaj pewnie jest jakieś takie lekkie mielenie, a tutaj jest już tak... No tu jest odgryzanie, one tymi zębami odcinają trawę, przyciskają tutaj do takiej płytki rogowej, a później jest przeżuwanie tymi zębami, które mają ostre krawędzie i służą do rozcierania. To jest na przykład byk i jeleń, który został w zeszłym roku na jesieni zabity przez wilki, więc to jest ofiara wilków na obrzeżu Białowieskiego Parku Narodowego, na łąkach. To jeszcze nie koniec naszych spotkań z żubrami na dzisiaj, ale przenieśmy się na chwilę do świata nieco mniejszych stworzeń, zachwycającego królestwa ptaków. Badania pokazują, że tu na niewielkim skrawku terenu, na przykład na 1 km² mamy ponad 70 gatunków ptaków leśnych. To jest liczba ptaków leśnych, która występuje w Wielkiej Brytanii. I tutaj tak jakbyśmy wszystkie gatunki z Wielkiej Brytanii leśne zebrali na kawał skrawku Puszczy Białowieskiej. I idziemy teraz zobaczyć Junko, czyli tego ptaka, który przepłynął na statku. Może będzie on, może będą ornitolodzy z całej Polski. Zobaczymy, co to będzie. No właśnie, w Puszczy Białowieskiej wydarzyło się coś niezwykłego. Po 60 latach w Polsce ponownie sfotografowano Junko zwyczajnego, małego ptaka, który normalnie żyje w lasach Ameryki Północnej. Ostatnio przecież ten Junko się pojawił. Ja pierwszy raz słyszałem w życiu tę nazwę i w sumie to byłem jedną chyba z 6 osób pierwszych, którego zobaczyło, i to dlatego, że mnie kolega w niedzielę zadzwonił: możesz prowadzić, jesteś trzeźwy? To wsiadaj do samochodu, jedziemy. Nie wiem, czy on tam jeszcze jest, ale to w ogóle ja pierwszy raz słyszałem nazwę i już nie mówiąc o tym, że pierwszy raz zobaczyłem tego ptaka. Fajny, chociaż ja z daleka takie dokumentacyjne zdjęcia. Proszę, tak właśnie wygląda postawa pracownika tutaj, śpi. Ale jajecznica była dobra. Masz szczęście, że dobrze gotujesz, Jojo, bo...
Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. A to prawda, że on już tutaj dłużej jest? To znaczy w tym roku tylko zobaczyli, ale ile on czasu jest tutaj, to nie wiadomo. Niesamowite, że się tak zaciągnął. W sobotę to cała ta strona, siatka, to wszyscy stali z aparatami, pobierali siatkę i tak, a on to tu przyleci, to tu, a nareszcie wkurzy się i tu leci, biegną tu z powrotem wszyscy. No tak. Ojej. To będziemy go szukać w takim razie. No także obserwujcie. Dobra, dziękujemy. Miłego dnia. Powodzenia. Ja skoczę po lornetkę do tego. Mateusz to już cały spocony tutaj biega, nie? Niby taki luźny, że tak zobaczyć tylko, a już widać, że tam mu się pali dupa, nie? Musi koniecznie tutaj zobaczyć tego ptaka. O, pies! Zdjęcie. Z niskiej, patrz, ja ci pokażę, co to znaczy niska. Nie, niska, to znaczy to jest, zobacz, to jest. Aha, taka niska. To zaraz ci pokażę, jaka różnica będzie. Dobra, no. No takie, dużo lepiej tak, wygląda. I tak przymierzaliśmy tę urokliwą podlaską wieś, lecz nigdzie nie udało nam się dostrzec Junko. Ficzą. No. Nazwa łacińska. Tego nie wiem. Jakbyś mnie spytał, jaki jest puchacz. Bubo. To trznadle, a to kowalik był chyba. A ten to bogatka, a ten też bogatka. Trzymamy tak, kowalika, trznadla, 2 bogatki, a ten kowalik. I 0 Junko. Ajajaj, no. Dobrze, jeszcze jesteś tutaj 2 dni, zakładam, że pewnie ci się zdarzy podjechać. Będę tu koczował. Ale takie jest życie ornitologa, moi drodzy. Nie zawsze się wszystko dostaje, bo przyroda jest nieprzewidywalna. Lecimy na żubry, chodźcie. Jeszcze jest tak, przystawka na żubry, koniec, kropka, jeszcze musimy stado całe znaleźć. Więc udaliśmy się do jednego z miejsc zaznaczonych przez Mateusza, gdzie często można zaobserwować żubry. Idziemy na żubry, chodźcie. Tak, idziemy teraz tutaj przez las i jeżeli spotkamy żubry, to one prawdopodobnie będą leżeć. Żubry jedzą na polanie, a potem idą do lasu, kładą się i sobie przeżuwają. Więc wypatrujemy takich wielkich cielsk, gdzieś może pod jakimś drzewem, w cieniu, wtedy będzie żubr. A jeżeli nie, to pójdziemy sobie na polankę i zobaczymy, czy tam będą. Także idziemy. Ej, rzeczywiście dużo tych żołędzi. No dużo. A wiecie czemu nie ma szyszek? Bo Jojo wszystkie zjadł, bo jest harcerzem. O, patrz, to mogą być ślady wilka. Ale nie jestem pewien, ale możemy zrobić zdjęcie i zapytać się kogoś. Rafała na przykład, tylko są trochę przypruszone. Ale widać ile jest tych padów. Tak. No i tam jeszcze to chyba jest fajnie. Generalnie żubry tutaj lubią przychodzić na tą polankę, jeść sobie sianko i trawę. A jak ich nie ma, to znaczy, że są już tutaj w lesie dookoła, prawdopodobnie leżą i przeżuwają, więc teraz naszym zadaniem będzie pochodzić tutaj dookoła. Coś usłyszałem, ale to szum wiatru, to nie żubr. Pochodzić dookoła i poszukać, czy te żubry tam będą. Także taki jest plan. Widzimy kupę żubra, tam widzieliśmy kupę żubra, ta już na przykład jest ewidentnie świeższa, ale ciekawostka i przekazuję mi mikrofon tutaj. Zobaczcie, co się znajduje na kupie żubra. Widzicie ten tutaj ślad? Ten ślad to ślad łani, która po tym jak żubr zrobił kupę, postanowiła się tędy przejść i szła dokładnie w tą stronę na polankę. Świetnie. Także mamy podwójny ślad, niesamowite, nie? A kupa nam... Trochę już zmarznięta, ale jeszcze to taka nie do końca. Może wczoraj, może dzisiaj, nie? Tak, no, ale ten ślad jest śmieszny. Okej, szukamy żubrów, chodźcie. Naszym ostatnim marzeniem było zobaczyć żubry w ich naturalnym, leśnym środowisku, więc ruszyliśmy na spacer wśród drzew, wypatrując tych dostojnych zwierząt. No i co, moi drodzy, no i chyba nie ma tych żubrów, tak to jest. No i kiedy już traciliśmy nadzieję. Mamy żubra, no kurde, elegancko. Jest. Pomalutko. W ogóle muszę powiedzieć, że żubr 1000 razy wygląda w lesie moim. Tak. Kuba, spróbuj sobie z niskiej perspektywy. Ja wiem, ale już cię puszczę, ale ty się nie znasz. Nie jestem okej. Ja właśnie jest taki problem, że ja ci pokażę. No. A jak miałeś patrzeć, bardziej stabilnie.
Zobaczyliśmy ich w 3 różnych sytuacjach i teraz ta w lesie najważniejsza. Znalazłem taką małą dziurkę pomiędzy konarem a ziemią i tak się staram ustawić, żeby ten żubr przez tą dziurkę tam wychodził. Mamy Matiego, który zajmuje się fotografią i tak dalej. Możecie do niego wpadać. Tu życzy się dowiedzieć na temat zwierząt i ogólnie takich, powiedzmy, rzeczy fotograficznych. Mamy również Norbiego, który może was zabrać, bo jakby kurwa nie patrzeć, to ty trzy razy chyba wypatrzyłeś jako pierwszy, nie? Udało się. Także możecie tutaj pisać w opisie, macie link do Norbiego i Norbi wam może was wziąć na żubry. Jojo, daję ci dychę, jak go klepniesz w dupę. Jakiej waluty i dychę czego? Złotych. Setek, dziesiątek tysięcy? Jedności. Mogę ciebie klepnąć w dupę. O, fajnie. Zajebiście. Musimy się oddalić, bo jak nas zaszarżuje, to nie wyrobimy się. Jojo wepchamy pod niego. Tak, jednego dać na ofiarę. Jojo się zgłasza ogólnie. Wygląda na chętnego. Jojo GoPro na głowę załóż. Tak. Będzie żubr gonił, to błagam. Jojo, poświęćcie dla kontentu. Ja nie wiem, czy my mamy ubezpieczenie, bo w naszej firmie to Jojo to załatwienie. Nie mamy. Jak on se nie ogarnął, to nie mamy. Jak coś, to nie jesteśmy tutaj w robocie, tylko na wakacjach, prawda? Prawda. Słuchajcie, chcecie tam przejść? Możemy troszeczkę. Warunkiem, że przejdziemy w tym miejscu, gdzie on nie będzie nas widział przechodzący. Czyli trzeba tak się ustawić, przechodząc przez 5, żeby był żubr nas nie widział i potem kawał do domu. Nie wierzę, to się nagrywa. Miałem przypomnienie, żeby zdjęcie do miniatury zrobić. Dobra, dobrze, że ten żubr jest wychillowany i zeszuje, nie? Będzie wstawał. Jojo jak zaczął spieprzać. Szkoda, że nie można go tak specjalnie namówić, że się majgnął albo coś tam porobił. Ja ci mówiłem, 10 ziko. Zaklapsa w dupala. Nie słyszę cię. Okej, sorry. To może nawet lepiej. To jest taki moment, że na przykład ja już przewiduję, jakie zdjęcie można zrobić, czyli że to słońce zaraz może... Ja tu przyjdę w razie czego. Wstał. On jest teraz głodny. I teraz jakby, zobaczcie, jakby tu był śnieg, on by tu nie miał nic do jedzenia, by poszedł na polankę, tam gdzie jest sianko. A przez to, że tu jest tyle żołędzi... No i żołędzie i szyszki, tak jak Jojo. Tak jak Jojo, no. Tak jak... Co dzisiaj w planach? O, szyszka. Co to za życie? Wożę, karmię, śmieją się ze mnie, przechycałem. Piękny żubr, piękny mężczyzna żubr. Panie, bo wiesz co? Będę cicho mówił, że jestem teraz 50 lat od żubra. I to koniec przygody z żubrami na dzisiaj. Wracamy. A pokazać wam ten strój mój? Krzaka? Krzaka strój. Bo nie wszystkie zwierzęta, nie z wszystkimi jest tak łatwo jak dzisiaj było z żubrami, że sobie podchodzimy, one się nie boją. Większość zwierzaków jednak się boi ludzi i wtedy muszę się maskować, nie? Żeby po prostu być niewidzialnym. Ja mam tutaj taki strój człowieka drzewa. No i jak się w niego ubiorę, to trochę... Jeszcze w domu masz Gilisuta w ogóle takiego? Tak, mam takiego snajpera. Raz tak babkę przestraszyłem, bo leżałem w rowie we Wrocławiu, bo ja z Wrocławia jestem, tam w mieście fotografuję. No i tak leżałem w rowie w tym stroju, się nie ruszam i idzie z psem, nie? No i mi tam spłoszyła ptaki, już tam nie wytrzymałem i zacząłem się tak dla zabawy, tak jak dżdżownica wierzgać się w tym stroju. No to tak się przestraszyła, no i uciekła. I ten strój jest fajny, bo on jest mega cienki. Mogę w nim w lecie chodzić na przykład na czerwony t-shirt czy coś, a jak się gdzieś tam przycupnę, nie? To nie widać w ogóle, że jestem człowiekiem, tylko po prostu jakimś takim przeczorem, nie? To teraz, proszę Państwa, macie 5 sekund na znalezienie Matiego w kadrze. 5, 4, 3, 2, 1. Prosimy o powstanie. No. Jak gdyby wiadomo, jak będziemy blisko Matiego, to go zobaczymy, ale no ciężko jest go moim zdaniem zobaczyć. Żegnamy się z Podlasiem. W opisie znajdziecie link do ankiety, gdzie możecie wybrać, kto powinien wygrać nagrodę Influpol Photo Awards. Zagłosujcie na najlepsze według was zdjęcia, a zwycięzca zostanie obdarowany... Jeszcze nie wiemy czym. Widzimy się za tydzień!